भक्तवृंद पंचकल्पतरुष्टाप्तिप्रसिन्धवेचापतितानां पावननिर्वैष्णवे नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिविकास स्वामिनिति नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Witamy wszystkich serdecznie, ktokolwiek się pojawił, żeby nas zobaczyć lub pojawi się później. Dzisiaj mamy tutaj szczególnego gościa, Sridhar Srinivas Prabhu, który jest autorem niezwykłej książki traktującej o przepowiedniach Nam Alvara, o którym dzisiaj usłyszymy więcej od niego, na temat ruchu Sankirtana, na temat intonowania świętych imion Pana, na temat ruchu, światowego ruchu Sankirtanu, w którym dzisiaj mamy my też również łaskę brać udział. Także zapraszamy wszystkich do słuchania. Jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie, możecie przesyłać je albo pisząc bezpośrednio pod transmisją na YouTubie lub wysyłając pytania do mnie na Facebooku. W miarę możliwości będziemy starać się je później odczytać, jeśli nam czas na to pozwoli. Jeśli nie, to przeznaczymy na to osobne spotkanie, ale pytania wysyłajcie, jeśli jakieś będziecie mieli. Będziemy próbować się tym wszystkim zająć. Ok, teraz przechodzę już bezpośrednio do sprawy książki. Książka, to jeszcze tylko przedstawię wam książkę, to jest książka Divine Prophecy, czyli właśnie boskie proroctwo, boska przepowiednia, która została wydana w 2018 roku i autorem jest właśnie Sridhar Srinivas Prabhu, który tutaj z nami jest. I teraz pierwsze pytanie, które mam do naszego autora. Ja teraz będę mówił po angielsku i po polsku jednocześnie. Nie jednocześnie. Share with us your background in context of being raised in Sri Vaishnava family and your way to ISKCON and Srila Prabhupada. Czyli tutaj proszę o naszego gościa o to, aby przedstawił nam trochę na temat siebie, tego w jaki sposób dotarł do ISKCON, do Srila Prabhupada, ponieważ był wychowany w rodzinie Sri Vaishnava. Więc jaka była jego droga do świadomości Kryszny w ISKCONie? Trochę na ten temat. Okay, Prabhuji, Hare Krishna, welcome. We're very happy to have you here today with us. So the first question has already been translated into Polish. You may start speaking. Hare Krishna. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. First of all, thank you Gopalacharya Prabhu for inviting me to speak about my book. But prior to I go into this, I'm thanking you and all the devotees who are joining now live, or even they will be viewing this later on. First of all, koti dandavad, pranam. Prabhuji składa tutaj podziękowania i pokłony do wszystkich Wajsznawów, którzy zechcieli przyjść i brać udział w naszym spotkaniu, i również do tych, którzy pojawią się może już później, oglądając nagranie z transmisji. So my background is I am born in a Sri Vaishnava family. My parents are both of them from a little Acharya family. My mother comes from Pillalokacharya. Please translate. Jeśli chodzi o moją przeszłość, pochodzę z rodziny Sri Vaishnavów, urodziłem się w rodzinie Vaishnavów. Jest to rodzina swego rodzaju linia Acharyów. So my mother comes in a Pillalokacharya, very famous Sri Vaishnava Acharya. Moja matka pochodzi z linii Pinaloka Acharya. Pillalokacharya. Lokacharya, słynnej rodziny Acharyów. And my father is from Ahobila Mutt. A mój ojciec jest z Ahobila Mutt. Yes. So anyway, we will. I wrote an article about what are this Vadagalai, Tengalai about Sri Vaishnava.
If you are interested, you can see. I can share that link. Ja napisałem również artykuł na temat Shri Vaishnavów. Mogę też się podzielić linkiem do tego, jeśli ktoś będzie zainteresowany. I'll either put it in this chat as well as put it on the posting. Później wstawię tutaj w czacie link do tego i każdy będzie miał dostęp. So from childhood, I was raised in this culture, and I was given the practices of how to do bhakti, Vishnu bhakti. Więc od dziecka byłem wychowany w tej kulturze i przekazane zostały mi praktyki wielbienia Vishnu w tradycji Vishnu Bhakti. But like everybody else, I was also, I got my academic education in the modern. Ale jak wszyscy inni, ja również otrzymałem akademicką edukację we współczesnym systemie edukacji. So I went to work outside of India, Japan, America, and as a software engineer. Więc ostatecznie udałem się poza Indię, aby pracować w Japonii, w Ameryce jako taki właśnie inżynier software'owy. Even though I was trained in my childhood with Upanayanam, and I would do everyday fire sacrifice as a brahmachari, I later on ended up as a software engineer. Więc chociaż byłem wychowany i otrzymałem swoją upajana i byłem codziennie robiłem ofiary ogniowe, to ostatecznie jako brahmachari to ostatecznie wylądowałem jako inżynier software'owy. So, but when I came to US and I got married, the first thing my wife asked was to take me to a temple. This was in Seattle. A kiedy byłem już w Ameryce i się żeniłem, to pierwsza rzecz, o którą poprosiła mnie moja żona, to jest to, żebym zabrał ją do świątyni. To było w Seattle. And my wife is also from this Vaishnava background. So fortunately, she asked me the right thing. Moja żona również pochodzi z tego takiego tła Shri Vaishnavizmu, więc to, o co mnie poprosiła, była taką na szczęście właściwą rzeczą. I was newly married, so I would find out whatever my wife wanted that time. So I said, I'm going to find out, and I found there was a small house somewhere, and one of my friends took me there. Więc ja byłem taki świeżo ożeniony i chciałem zrobić cokolwiek mogłem dla swojej nowej żony, więc zacząłem swoje poszukiwanie i znalazłem jakiś taki mały dom. Well, we were just 7 days into our marriage, so you know what it would be. To było dopiero 7 dni po naszym małżeństwie, więc możecie zrozumieć tę sytuację. So we went there. This was it looked like a small house. I didn't even think this was a temple because I grew up in a culture where I have seen big temples. But when I saw this small house, I was asking my wife, "Are you sure this is going to be the temple?" Więc kiedy znaleźliśmy ten jakiś mały dom, ja byłem przyzwyczajony do wielkich świątyń, wychowany w tej tradycji Shri Vaishnavizmu. Widziałem olbrzymie świątynie, a tutaj nagle się jawi przed nami jakiś dom i zapytałem swojej żony, czy aby na pewno to będzie świątynia, co ty myślisz? And in fact, I was driving and my wife was finding directions for me. And we both were crossing that house nearly 5-6 times back and forth. And finally, our map is showing this is the temple. And we couldn't believe our eyes. Więc ja byłem kierowcą, a moja żona szukała drogi i z 5-6 razy mijaliśmy ten dom, no i nie byliśmy w stanie uwierzyć. Mapa pokazywała, że tutaj jest świątynia, no ale nie widzieliśmy żadnej świątyni, tylko jakiś dom, więc obydwoje mieliśmy takie duże wątpliwości, zanim w końcu się zatrzymaliśmy. But my wife had a sharp eye and she just saw in a corner a small board that said ISKCON, very small, and then she found it. I see, that is what it is saying. Let's go there. Ale moja żona, mając taki dobry wzrok, w pewnym momencie zauważyła, że gdzieś tam w małym rogu jest tabliczka ISKCON i mówi, o tutaj to jest, chodźmy, zobaczymy. So we went inside. The moment I went inside, I saw a big Sri Radha Krishna deity. And on the right side, there was Jagannath, Baladev, Subhadra, whom I have only heard but never seen.
on the left side there were two deities with raised hands, and I had no idea who they were. Więc udaliśmy się do środka i pierwsze co zobaczyliśmy to były dosyć pokaźne bóstwa Radha Kryszny. Obok były bóstwa pana Jagannatha, o których słyszałem, ale których nigdy osobiście nie widziałem. No i jeszcze były tam bóstwa z podniesionymi, uniesionymi ramionami, które jak zobaczyłem, to nie miałem w ogóle pojęcia, co to może być. You see, I am from South India, so I heard only Puri, but I have not been to Puri. So I never could recognize that Jagannath, Baladev, Subhadra, or Krishna, Balaram and Subhadra. Więc ja jestem z południowych Indii, ja słyszałem o Puri, ale no nie byłem w stanie, jakby nie byłem zaznajomiony i nie byłem w stanie rozpoznać właśnie bóstw pana Jagannatha. And obviously, you should understand at that time, I had no idea that Gaur and Nitai were the other two deities. Because I am from South India, I've never heard of Gaur and Nitai. Więc będąc też z tych południowych Indii, możecie zrozumieć, że w tym czasie zupełnie nie miałem pojęcia, kim są te bóstwa Shishi Gaur Nitai. To było coś zupełnie dla mnie nieznanego, obcego. And there was one surprise to me. And there was the deity of Srila Prabhupada. I did not even understand who it is, but my wife immediately saw, oh, this is Srila Prabhupada, so we are in the right place, this is ISKCON, because she knew ISKCON before me in Bangalore. I jeszcze jedno bóstwo, które zobaczyłem, to było Murti Srila Prabhupada, o którym też nie miałem żadnego pojęcia, natomiast moja żona, ona już wcześniej weszła w kontakt w Bangalore z ISKCONem i ona od razu rozpoznała i powiedziała, o, to jest Srila Prabhupada, jesteśmy we właściwym miejscu. Okay, I'm actually jumping little ahead, but you may see that how I came to ISKCON. That was my first visit to ISKCON, and then when we were about to leave, they blew the shank. Więc kiedy już trochę tutaj przeskakuję do przodu, ale kiedy mieliśmy już wyjść z tej świątyni, to zadali w konchę. And my wife said, well, I think we should wait for this arati to complete, so let us wait. A moja żona powiedziała, że jeszcze może poczekajmy, teraz będzie arati, niech się ona zakończy i zostańmy tutaj. Because she had been to some of these North India temples and she is aware of the shank is the indication of arati. Ona była już w jakichś świątyniach w północnych Indiach i wiedziała, że dźwięk konchy to jest właśnie zapowiedź arati. But I am a South Indian. I had no idea, and I was shocked to hear this shanka sound. Ale ja jestem z południowych Indii. Dla mnie to było coś zupełnie nowego i byłem zaszokowany, słysząc ten dźwięk konchy. In South India, only time we hear about a shank is when they take a dead body onto the procession to the cremation. W południowych Indiach jest tylko jedna okazja, kiedy słyszymy właśnie konchę, to jest kiedy zabiera się ciało do kremacji. But in South India we ring the big bell. W południowych Indiach na rozpoczęcie arati dzwoni się takim wielkim dzwonem, więc to jest ta sama rzecz. Okay, so what happened next was probably the most amazing thing, and I didn't realize at that time that I would be writing a book about this, but I discussed those things in the preface of my book. So I would reserve for you to read what happened after that in that first visit in the preface. Coś następnie stało się niezwykłego, o tym jest we wstępie do tej książki. Wówczas nie wiedziałem, że będę o tym pisał, ale to jest w tej książce, więc ktokolwiek chce może przeczytać. So that's how I came to ISKCON, and the most important part is we were about to leave, we got a big prasadam, and that attracted us to go there week after week. And when we saw they were giving prasadam, we started going every day, and they were giving prasadam every day. So that is how I got into ISKCON. Więc to, w jaki sposób jakby zostałem w ISKCONie, czy zostałem przyciągnięty do ISKCONu, to jest to, że kiedy już mieliśmy wyjść, zostaliśmy poczęstowani prasadam i zaczęliśmy regularnie przychodzić, nawet codziennie, i codziennie dostawaliśmy prasadam w świątyni, i to jest to, co tak naprawdę przyciągnęło nas i sprawiło, że zostaliśmy w ISKCOnie.
So because this culture was there, but my wife was more religious than me, and she had a habit of going to temple every Friday, and so she wanted not to miss that. So this is a temple we found, and we had to go every Friday. But every Friday we will get big prasadam. A więc moja żona była bardziej religijna niż ja i ona miała to poczucie, czy taką potrzebę wewnętrzną, że w każdy piątek trzeba iść do świątyni, więc chodziliśmy i za każdym razem dostawaliśmy prasadam. And I think here most of them are ISKCON devotees, and they know what will happen when we start taking prasadam at ISKCON. No i wiadomo, wszyscy wielbiciele ISKCON-u wiedzą, co się dzieje, kiedy komuś się daje prasadam. Okay. Okay, thank you. So shall we move to the next point? Yeah, sure. Przechodzimy do następnego Yeah. punktu. To jest pytanie, aby nam Prabhu powiedział, co zainspirowało go do tego, żeby napisać tę książkę i w jaki sposób odkrył, czy doszedł do tych przepowiedni. So, yeah, I mean, I can read that for you. What inspired me to write this book, and how did I come to know about these predictions? So, as I was in ISKCON, I was gradually going for nearly, I should say, from 2000 till 2013. I was becoming, slowly progressing in devotional service and taken initiation. Więc ponieważ byłem już jakby zaangażowany w ISKCON i which year was it? 2013? Yeah, 2000. Year 2000 is when the first visit, and then in 2006 I got initiated. Okej. Czyli w 2000 roku zacząłem przychodzić do świątyni, w 2006 już otrzymałem inicjację. And in 2011 I got second initiation. W 2011 otrzymałem drugą inicjację. But one main important service that I did was to distribute Prabhupada books. I główną służbą, którą się zajmowałem, było rozprowadzanie książek Śrīla Prabhupada. So when I moved to India in 2011, and I was there in India, and I moved to my hometown in 2013, Więc I was distributing books at a temple. Więc kiedy się przeprowadziłem do Indii w 2011, a potem w 2013 do mojego miasta rodzinnego, już mówimy z powrotem o Indiach, to właśnie było moją służbą też, rozprowadzenie książek w świątyni. And this was inside a Sri Vaishnava temple. To było wewnątrz świątyni Sri Vaishnava. So we had our book table, and my devotee, Krishna Nama Prabhu, who was with me, saw a procession of Sri Nammalwar deity coming out. Więc pewnego razu, kiedy byliśmy z jednym wielbicielem, rozprowadzając książki, stojąc z naszym stolikiem w tej świątyni Sri Vaishnava, zobaczyliśmy procesję. I to właśnie była procesja Nammalwara, która niosła bóstwo Nammalwara i szła do przodu. And this devotee was much more senior to me, and he immediately told me, Prabhu, do you know that this deity, this Nammalwar, predicted Lord Chaitanya's appearance? I ten wielbiciel, on był dużo starszym wobec mnie wielbicielem, on natychmiast zapytał się mnie, czy wiesz o tym, że Nammalwar, on przewidział ruch Sankirtanu. And I was surprised, and I asked him, do you know those verses? A ja byłem taki zaskoczony, zadziwiony tym, zapytałem go, czy znasz jakieś wersety o tym mówiące. And he told me, look up for 3 words. Polige, polige, polige. I on powiedział, znajdź takie 3 słowa, szukaj 3 słów, polige, polige, polige. And that's how my research started. I to jest to, w jaki sposób rozpoczęło się moje badanie tego tematu. I did not know ABCD of Sri Vaishnava scriptures at that time. W tym czasie nie byłem zaznajomiony, nie znałem ABCD pism Sri Vaishnavizmu. Because I did that when I was a child, and I had not done, became a software engineer for nearly 20 years, so I was out of touch.
Ja byłem zaznajomiony oczywiście z tymi pismami, kiedy byłem dzieckiem, no ale potem zostałem tym programistą, inżynierem i przez 20 lat byłem oderwany od tego. And the next 2 years I was searching and I found some verses, but I didn't know how to connect. I didn't understand exactly. Więc przez następne 2 lata rozpocząłem swoje poszukiwania, badania i znalazłem jakieś wersety, ale nie byłem w stanie zrozumieć też i połączyć tego wszystkiego. But then there was another devotee's article, Bhakta Damien Martins. He had translated one of the verses and he had given some brief introduction. Ale potem pojawił się pewien artykuł napisany przez jednego wielbiciela, Bhakta Damiana Martina, który opisał, przetłumaczył jakiś werset i napisał wprowadzenie do tego tematu. But I was not, I mean I understood, but I was trying to check what is the verse after that, what was the verse before. You know, this is how we do a small research. Więc ja zrozumiałem coś tam z tego tekstu, ale chciałem wiedzieć więcej, co się pojawia w wersecie później, co jest wcześniej, jakie są słowa. W ten sposób właśnie badamy temat. And my father was familiar, so I took help from my father, my late father. At that time, he helped me. Then he said, you should look in certain places. Then when I found, there were 9 more verses following this one. Więc w owym czasie mój już dzisiaj nieżyjący ojciec też służył mi pomocą. On powiedział mi, czego i gdzie szukać, i znalazłem 9 wersetów. Sorry, 9 verses and then? Yeah. There were some 9 or 10 verses. It was a sequence following the Poliga verse. Że potem właśnie w wersecie Poliga było 9 czy 10 wersetów, które następowały po kolei. So my father helped me to translate that and how to understand. And when I translated those, I found it was exactly matching with what I read in Prabhupada books about Sankirtana Yajna. Więc kiedy mój ojciec pomógł mi to przetłumaczyć i zrozumieć te wersety, przetłumaczyć je, więc kiedy to się stało, kiedy już przetłumaczyłem, zrozumiałem, że to jest to, o czym ja czytałem w książkach Śrīla Prabhupada, kiedy traktowały one, mówiły o Jagi Sankirtanu. At this time an email came from my Guru Maharaj. W tym czasie również mój Guru Maharaj wysłał mi e-mail. And guess what? Guru Maharaj was asking the same verse. What does Poliga mean? What does this verse mean? I co ciekawe, w tym e-mailu Guru Maharaj napisał do mnie pytanie, właśnie pytając o ten werset. Co to znaczy to Poliga? Jakie jest znaczenie tego wersetu? Because Maharaj is writing a book of modern mission of Srila Prabhupada and he wanted to know what it is referring to. And so, you know how His Holiness Bhaktivikas Swami Maharaj does his research. So he wanted me to do a thorough research. Więc Guru Maharaj, on pisze książkę też na temat nastroju i misji Śrīla Prabhupada i on zawsze bardzo dokładnie sprawdza różne informacje na ten temat, więc on chciał, żebym ja właśnie zrobił badanie w tym kierunku, żeby zbadać ten temat tego wersetu i przedstawić mu, więc poprosił mnie o takie dokładne zbadanie tego tematu. Then Guru Maharaj, I showed the verses for the first time and he asked me to speak about it in a Shravanam Kirtanam camp in Srirangam. Więc ja pokazałem wówczas też wersety, które znalazłem Guru Maharajowi i on poprosił mnie, żebym też opowiedział o tym na jednym z takich zgromadzeń, które mają miejsce co roku i w Sri Rangam miało miejsce taki kamp i tam mogłem na ten temat coś powiedzieć. And in that Punya Kshetra, Maharaj gave me an instruction that you write the book and I will refer the pages in my book about your explanation. Więc w tym właśnie uświęconym miejscu Punya Kshetra Guru Maharaj poprosił mnie, żebym właśnie napisał coś na ten temat, mówiąc, że też to, co napiszę, on zawrze w swojej książce. But what I found was, after that I found
20 more verses from the same scripture, Ale which is talking. potem badając ten temat odkryłem jeszcze 20 następnych wersetów, które o tym traktowały. But they were on the glories of Harinam and the glories of Sankirtana Yajna. I te wersety mówiły bezpośrednio o chwałach, o chwale Sankirtanu i Jagi. So in these 33 verses, I could personally see the, generally we say what, where, when, how, who. All these 5 aspects of a research generally I found in these 33 verses about Sankirtana Yajna. So 33 verses altogether. Altogether 33 verses, which is contained in my book. And in that book, in those 33 verses, generally we ask 5 questions. What, where, when, who, and how. Right? Więc tutaj w tych badaniach ostatecznie zamanifestowały się 33 wersety, które traktowały o tym całym temacie świętego imienia Jagi, Sankirtanu i odpowiedzi na 5 pytań. Kto, gdzie, kiedy, what, where, when, how, jak, w jaki sposób, and who. I kto. Who. Yes. Meaning, if you talk about Sankirtana Yajna, what is Sankirtana Yajna? It is defined in these verses. Więc w tych wersetach jest zdefiniowane to, czym jest właśnie Sankirtan Yagya. Where it will be performed, it is mentioned. Jest wspomniane, gdzie będzie spełniane. When it will be done. Kiedy to się stanie. How it will be done. W jaki sposób się to będzie odbywać. And who will be all doing this? I kto będzie to wszystko robił. 5 rzeczy. So I found that by mercy of my Guru Maharaj and the divine kshetra, where I was very satisfied that then I wrote to Maharaj and he asked me to research thoroughly. Więc ja czułem, że pojawiły się błogosławieństwa Guru Maharaja i tego boskiego kshetra, tego miejsca, więc napisałem o tym wszystkim do Guru Maharaja i on poprosił mnie, abym dalej bardzo dokładnie ten temat badał. So I researched it against with Srimad Bhagavatam and I find a perfect match with Srimad Bhagavatam also. Więc zacząłem też porównywać to z naukami Srimad Bhagavatam i okazało się, że to znowu wszystko do siebie dokładnie pasuje. And I don't have to mention for the Gaudiya Vaishnavas, there was an absolute match with Chaitanya Charitamrita. I też nie muszę tutaj wspominać tym, którzy są Gaudiya Vaishnavami, ale to też wszystko pasowało do Chaitanya Charitamrity. So this is the mercy of all the Vaishnavas and the Acharyas. Więc to wszystko wydarzyło się dzięki łasce Vaishnavów i Acharyów. Okay, thank you very much. So we're moving on. Yes. The third question is, że zanim Prabhu wyjaśni nam na temat Nam Alvara, jego przepowiedni, to proszę też o wyjaśnienie, kim są Alvarowie ogólnie, bo często o tym nie wszyscy wiedzą. I kim jest Nam Alvar, jaka jest jego rola w tradycji Sri Vaishnava. So now this is the question, Prabhu. Yeah, so there are the Alvars. The word Alvar means those people who go into the deepest knowledge and regions and experience of Vishnu devotee. Więc tutaj to słowo Alvar to oznacza osoby, które dochodzą do takiej największej głębi doświadczenia tego, co to znaczy być wielbicielem Vishnu. Just like, the fish dives deep into the ocean and enjoys. Tak jak ryba, która nurkuje w głębiny oceanu i tam się dobrze bawi. Like that, in the Vishnu Bhakti, those who go deep are called Alvars. Podobnie ci, którzy w Vishnu Bhakti, w tej tradycji Vishnu Bhakti idą głęboko, schodzą na głębiny, nazywani są Alvarami. So in fact, that is a Tamil word. Al means deep, and the person who goes deep is called Alvar. Więc to jest słowo z języka tamilskiego. Al to znaczy głęboko, więc Alvar to jest właśnie osoba, która wchodzi na głębiny. So there are 12 such prominent personalities.
Więc jest 12 takich bardzo słynnych osobistości. Actually, any devotee who goes deep, like Ramanujacharya, his disciples, Vedanta Deshika, anyone who goes into deep is actually called, even Gajendra is called Gajendra Alvar. Tak naprawdę to każda osoba, która wchodzi bardzo głęboko w bhakti, jak mamy Ramanujacharyego, uczniowie Vedanta Desika, czy nawet Gajendra, nazywany jest też właśnie Gajendra Alvar. Like Garuda is called Garuda Alvar. Garuda nazywany jest również Garuda Alvarem. So like this, Kuresha, Ramanuja's disciple, is often referred to as Kurat Alvar. Podobnie Kuresia, uczeń Ramanujacharya, często nazywany jest właśnie Kureś. His name Kurat Alvar? Yes, Kurat Alvar. Kurat Alvar, często nazywany jest również Kurat Alvar. Just like we have many avatarana ashankya, but then we have Dashavatara as 10 prominent avatars. The Alvars are a lot in general, but 12 of them are very prominent. Więc tak jak mamy 10 Dashavatara, 10 awatarów, tutaj mamy też 12 tych alwarów. Chociaż alwarów jest więcej, można powiedzieć, ale tych takich wyróżnionych jest 12. The Gaudiya Vaishnava equivalent of Alvar is, you can think of the 6 Goswamis. W Gaudiya Vaishnavizmie można by pomyśleć o na przykład 6 Goswamich jako takiej reprezentacji tego, czym jest alvar, kim jest alvar. But we can also say so many other Goswamis are there. Ale jest również tak wielu innych Goswamich. Okay. So in this particular Sri Vaishnava tradition, the Alvars are very important, and out of them, Nammalvar is Pradama and Pradana, I mean chief. Więc wśród tych właśnie alwarów, tych 12 alwarów jest takich bardzo szczególnie wyróżnionych, znanych, a wśród nich Nam Alvar jest też właśnie takim głównym alwarem. So there are Poigai Alvar, Budat Alvar, Pei Alvar. These are different Alvars. To są różni alwarowie, których Prabhu imiona wymienił. Yeah, I mean, I don't know if you can translate, remember those names, but like that, Nammalvar, Peri Alvar, Peri Alvar, Nam Alvar, Tirumangai Alvar. Tirumangai Alvar. Like this, there are 10 of them prominent, and there are 2 more, out of which Andal is a lady. Więc wśród tych 10 jest 10 alwarów, jeszcze do tego jest 2 i właśnie z nich jednym alwarem też jest kobieta Andal, o imieniu Andal Alvar. Andal, Goda Devi. Goda Devi. Another name is Goda Devi. Innym jej imieniem jest Goda Devi. I mean, Andal is very famous in South India. I właśnie Andal, ona jest bardzo, bardzo znana w południowych Indiach. They have a one full dedicated month in the month of December. That is complete. They will sing, they will glorify Andal. W grudniu cały miesiąc jest poświęcony gloryfikacji właśnie Andal. Her father is also Alvar, Peri Alvar. Jej ojciec to również Alvar, Periyar Alvar. Yes. Like this. So, but Nam Alvar is the chief for Sri Vaishnavas. Ale jeśli chodzi o Nam Alvara, to jest to taki główny alvar dla Sri Vaishnavów. The Nam Alvar is the incarnation of Vishvakshena. Nam Alvar jest inkarnacją Vishvaksheny. Vishvakshena is the commander-in-chief in Vaikunta of the devotees. Vishvakshena jest takim przywódcą wielbicieli na Vaikuntach. It's very easy for us to remember if you are all from temples. Some of you have lived in temples, so you know what is a temple commander means. Każdy z nas może to z łatwością zapamiętać. Kto mieszkał w świątyni, to wie, kim jest komandor świątyni. So Vishvakshena is the commander for Vaikunta temple. Więc Vishvakshena jest właśnie takim komandorem świątyni Vaikunty. In Kali Yuga, he appeared as Nammalvar to give us this as a commander-in-chief. I właśnie w Kali Yudze on pojawił się po to, żeby nas obdarować jako taki właśnie komandor. So he is the first, in one way, Nammalvar is the first guru in the
parampara of Sri Vaishnava. Więc można powiedzieć, że właśnie Nam Alvar to jest taki pierwszy guru w linii tej parampara się Vaishnava. So in this parampara later on, many years later, Sri Ramanujacharya appeared. Więc w tej linii wiele lat później pojawił się Sri Ramanujacharya. And in one of these verses, the Poliga verse, actually Sri Vaishnavas understand that it is predicting the appearance of Ramanujacharya. Więc dla Sri Vaishnavów ten werset Poliga, oni rozumieją, że on przewiduje właśnie pojawienie się Ramanujacharya. And we all accept that. I my to przyjmujemy. And in this book I have also provided a vigraha of Sripada Ramanujacharya, which was given by Nammalvar to the Sampradaya. W tej książce również przedstawiam właśnie takie zdjęcie Vigraha Ramanujacharya, które zostało przekazane przez Nammalvara. So imagine this. Before the appearance of Acharya, his vigraha was given. Więc wyobraźcie sobie, że zanim pojawił się Acharya, już jego Vigraha zostało przekazane. Jego forma, postać. But in the same way, Nammalvar predicts the appearance of all the Vaishnava devotees all over the world. Ale w ten sam sposób Nam Alvar, on również przewiduje pojawienie się wielbicieli na całym świecie. And he is also predicting what they will do, how they will worship. I on również mówi o tym, czego oni dokonają, w jaki sposób będą wielbić. He is describing in great detail how they will chant, how they will dance, how they will jump. Podając takie dokładne detale, informacje, mówi o tym, w jaki sposób będą intonować, śpiewać, skakać. So Nammalvar specifically, his story is given in my book. And to briefly tell about Nammalvar, I can say 2-3 sentences. Więc ta cała historia Nammalvara jest podana w mojej książce. Teraz tak spróbuję w 2-3 zdaniach to streścić. He appeared 46 days after Lord Krishna left for his abode. Więc on pojawił się 46 dni po tym, jak Pan Krishna udał się z powrotem do swojej siedziby. We know that when Krishna left, Kali Yuga began. I wiemy o tym, że kiedy odszedł Krishna, było to początkiem Kali Yugi. So Nammalvar appeared 46th day of Kali Yuga. Więc Nammalvar pojawił się 46 dnia Kali Yugi. But when he appeared, he was not an ordinary child. Ale kiedy się pojawił, nie był on zwykłym dzieckiem. When a child comes out of mother's womb, what will it do? Co robi dziecko, kiedy wychodzi z łona matki? Everybody knows, it will cry. Każdy wie, dziecko zaczyna płakać. It will be very hungry. Będzie bardzo głodne. It will feel cold. Będzie czuło chłód. But Nammalvar, it will open the eyes. Dziecko otworzy oczy. But Nammalvar did nothing of this. Ale Nammalvar nie zrobił niczego z tych rzeczy. But he was alive. Był żywy. And the parents were surprised that 2 months went by. This child is not asking for milk. It is not crying. It has not opened its eyes. It has not spoken anything. But it is very, very alive and fresh and healthy. Więc rodzice byli tacy mocno zaskoczeni tym, że to dziecko 2 months jest? Yes, 2 months. 2 miesiące minęło, ono nic nie robi z tych normalnych rzeczy, nie przejawia tych wszystkich czynności, ale jednocześnie jest pełen życia, pełen wigoru. They took the child in front of the temple there, Adinatha temple, in front of big deity of Lord Vishnu, and placed the child there, praying, what should we do? I zabrali to dziecko przed świątynię Adinatha, wielką świątynię Pana Wisznu, i zaczęli się tam modlić, co mamy zrobić z tym dzieckiem. But they waited there for several days in the courtyard of the temple. I przez wiele dni spędzili tam wiele dni na terenie tej świątyni. But nothing was happening. A nic się nie działo. So they are grihastha and they have duties because they have to follow grihastha dharma. So they have a child. The child is not asking for any attention.
So they were very sadly they left the child in the temple courtyard under the tree, and they have to move on to do their grahastha duties. Więc nie wiedząc, co czynić dalej, a mając też swoje obowiązki jako gryhastowie, z wielkim smutkiem i żalem po prostu zdecydowali się zostawić to dziecko na terenie tej świątyni przy drzewie, ponieważ musieli dalej funkcjonować w swoim życiu. Dziecko nie prosiło o nic, ono jakby nie wymagało żadnej uwagi. I know this must be shocking to the devotees who are coming from Western background, even from Indian background. How can a parent abandon their child? Na pewno to musi być szokujące dla wielbicieli z Zachodu, ale oczywiście też dla wielbicieli z Indii. Jak może rodzic zostawić swoje dziecko? But they were similarly feeling with very heavy heart. Ale oni podobnie, z bardzo takim obolałym sercem do tego doszli wszystkiego, do tej sytuacji. But they found that this child was not seeking any attention from the parents. They have nothing to do for the child. A to, z czym mieli do czynienia, to jest dziecko, które nie wymagało czy nie prosiło o żadną uwagę. Oni nie wiedzieli, co z nim można w ogóle zrobić, co mogło z nim zrobić. So this is how Nammalwar grew under the tree by himself. For 16 years, he did not even open his eyes, and he himself sat in a Padma asana under the tree. Więc to jest to, w jaki sposób ostatecznie to dziecko się wychowało. Przez 16 lat siedział w Padmasanie u podnóża drzewa i nawet oczu swoich nie otworzył. You can show that picture that you have on the cover page. You will see that you just put, or even here, he was under a tree. I mean, you can. Tak, to jest właśnie to zdjęcie, które. The first page. To? This one? Right there, under a tree. Tutaj właśnie możemy zobaczyć, że to jest właśnie zdjęcie Nammalwara, które pokazuje z tyłu jego jest właśnie drzewo. But one day, another great Alvar, Madhura Kavi, who had gone to north for renouncing, by divine arrangement, which is all described in my book, he comes all the way south under this tree. Więc poprzez takie boskie zrządzenie inny Alvar, Madhura Kavi Alvar, on udał się już w stronę właśnie tak z zamiarem porzucenia wszystkiego, wyrzeczenia się i też znalazł się właśnie w tej świątyni, gdzie był Nammalwar. In this culture, normally when people become old, they take up to sannyasa ashrama, they will leave home and go north. Więc w kulturze wajsznawizmu ci, którzy już dochodzą do dojrzałości starszego wieku, porzucają życie rodzinne, przyjmując sannyasę i wówczas wyruszają na północ. Madhura Kavi Alvar was way down south, in the tip of the south, and he traveled all the way to Ayodhya in the north, several thousand miles. Więc wiele tysięcy kilometrów przebył z samego czubka południa ten Alvar aż właśnie na tą północ, tam udając się w swoją podróż. So while he was in Ayodhya, one night he saw the southern sky was brightly lit in night. I kiedy był właśnie już w Ayodhji, zobaczył, że na południu świeci się bardzo jasno, na niebie zobaczył blask. And he wanted to trace that light. He started traveling south. Więc zaczął wówczas iść właśnie na południe, aby podążając za tym blaskiem. But guess what? That light all the way came, and he found that light has come to his own town, in his own temple, under this tree. He saw this light is coming from. Więc ostatecznie to światło podążyło w kierunku jego własnego miejsca, z którego pochodził, do świątyni, która tam była. So this Madhura Kavi Alvar from his hometown traveled several thousand miles to north, and sometime back he came back to all the way to his hometown back, following this light, and he found that this light is coming from this Nammalwar who was sitting under this tree. Więc ostatecznie cała ta podróż na północ, wiele tysięcy kilometrów, a potem podążając za tym światłem,
przywiodło go z powrotem na południe do tej świątyni, gdzie przebywał Nam Alvar. And then he asked one question. He didn't know this Nammalvar is not opening eyes. He didn't know whether Nammalvar was alive or he is even. So he took a small stone and he threw it on the ground to make a sound, so that by sound generally, people will wake up. Więc on nie wiedział nawet, czy ten Nam Alvar czy jest żywy, jego oczy są zamknięte, więc on wziął kawałek, wziął jakiś kamyczek i rzucił po prostu, żeby jakiś taki dźwięk powstał, na który mógłby zareagować Nam Alvar, ta osoba. Actually, Nammalvar, right from his birth till that time, he was always in trance, in meditation on Vishnu. Więc Nam Alvar od swoich narodzin aż do tego momentu on zawsze był pogrążony w transie, medytacji o Vishnu. And he opened his eyes, and immediately Madhurakavi Alvar asked him one question. Więc w tym momencie on otworzył swoje oczy i ten Madhurakavi Alvar zadał mu jedno pytanie. And that question is the most profound question. I to pytanie jest takim najbardziej głębokim pytaniem. If the life enters the dead, what will it do? What will it eat? Jeśli życie wejdzie w coś martwego, co będzie robić i co będzie jeść? And the answer, Nammalvar, for the first time he spoke. And he Po raz said, pierwszy Nam Alvar przemówił. it will stay there and it will eat that. I on powiedział, że w tym zostanie i będzie to jeść. And Madhurakavi Alvar understood the great tattvam of Jivatma entering into the womb of Prakriti I on and zrozumiał trying to właśnie enjoy. And trying to enjoy. Madhurakavi Alvar zrozumiał właśnie ten przekaz, że jest to kwestia dziwatmy, która wchodzi w łono Prakriti i próbuje się nią cieszyć. And immediately he surrendered to Nammalvar, saying that you are my guru. And I on od razu się podporządkował Nam Alvarowi, mówiąc mu, ty jesteś moim guru i nawet. And immediately he composed 13 prayers in glorification of Nammalvar. I natychmiast skomponował 13 modlitw gloryfikujących Nam Alvara. So today, even before chanting Nammalvar's predictions, one should chant those 13 verses of Madhurakavi Alvar. Więc te modlitwy właśnie Madhurakavi Alvara powinny też być zaintonowane, zanim będziemy mówić o przepowiedniach Nam Alvara. In these 13 prayers, we come to know about Guru Tattva. W tych 13 modlitwach dowiadujemy się na temat Guru Tattwy. And he says that to Nammalvar, that even though if I am getting darshan of Lord Krishna, but the darshan of Nammalvar is greater for me. Ja mówi, że chociaż mogę mieć darshan Pana Krishna, ale darshan Nam Alvara jest czymś jeszcze wspanialszym. And we see that this kind of mood is existing in Gaudiya Vaishnavism also. I my również wiemy, że w Gaudiya Vaishnavizmie ten nastrój jest również przejawiany. So, yeah, I gave a little detailed explanation. We can go to the next. Maybe we covered some of the next questions also. Dobra, teraz możemy przejść do następnego pytania. Tutaj trochę Wam już opowiedziałem w detalach na ten temat. Więc teraz pytanie jest, jakie są główne te przepowiednie Nam Alvara, jeśli chodzi o ruch Sankirtanu? Okay, Prabhu. Okay, the main predictions. I'm sorry, I'm just locating that here. Główne proroctwa, tutaj chwilę muszę je zlokalizować. And how do I present my screen? Well, you need to be able to do on my screen I can see there's a sharing button. You did it last time when we were trying. I think below the screen you should be able to see the different buttons, different round buttons. In the middle there's one sharing. Yeah, 1 minute. I'm just locating that verse. So you are asking what are the main predictions of
Nammalvar, the main prediction is that this verse, okay, let me try to show my screen. Are you able to see my screen? Yes, now it's coming. Just a minute. Okay. This is the main verse. Tutaj pojawia się taki I'll, główny werset. Jeśli chodzi o te główne proroctwa, to jest werset, który się tutaj pojawia. I hope you are able. Yes. This is the verse in Tamil. Tutaj jest werset, który jest właśnie napisany w języku tamilskim. So I try to give word by word meaning and then a translation here. Tutaj mamy właśnie znaczenie słowo w słowo i też całe tłumaczenie tego wersetu. So let us see his predictions. He says, all glories, all glories, all glories to the devotees of the Lord. Więc on tutaj mówi, wszelka chwała, wszelka chwała, wszelka chwała wielbicielom Pana. All the inauspiciousness and curses of the living entities are destroyed. No one is going to hell. Wszelka niepomyślność i jakiekolwiek przekleństwa spoczywające na żywych istotach są zniszczone. Nikt już nie idzie do piekła. This is what he is seeing in the future. To jest to, co on widzi, on to przewiduje, to jest jego wizja na przyszłość. He also sees Yamaraja has no work anymore. I on mówi tutaj, Yamaraj już nie ma nic do zrobienia. Why? Because the ill effects of Kali Yuga have ceased to exist. A dlaczego? Dlatego, że te niepomyślne efekty Kali Yugi przestają istnieć. And he says, all these are happening because I am seeing something wonderful. I wszystko to dzieje się, ponieważ ja widzę tutaj coś bardzo wspaniałego. And what is that vision? I czym jest ta wizja? All over the world, an increasing number of devotees, bluish, blackish. Na całym świecie zwiększająca się liczba wielbicieli właśnie niebiesko-czarnowej formy Pana Kryszny. And they are singing his names. I oni wszyscy śpiewają jego imiona. While dancing and playing musical instruments. Jednocześnie tańcząc i grając na muzycznych instrumentach. And you have to see this word. All over the world, increasing number. I tutaj na to trzeba zwrócić uwagę, że na całym świecie zwiększająca się liczba. And this is what we see today happening. Więc dzisiaj widzimy, to ma miejsce. So this is the first of the series of the predictions. Więc to jest pierwsze z serii tych właśnie jego proroctw, jego przepowiedni. And with all due respect, and we agree with the Sri Vaishnavas that this verse is definitely referring to Sripada Ramanujacharya. Więc my z pełnym szacunkiem zgadzamy się ze Sri Vaishnavami, że ten werset odnosi się również do Ramanujacharyi. Why? Because Dlaczego? Dlatego, że tutaj możemy zobaczyć też to zdjęcie. Are you seeing this picture? Czy widzicie to zdjęcie? Yeah, I can see that, yes. So you are seeing Sri Vaishnavas, they are all going on the street. They are chanting. Widzicie tutaj Sri Vaishnavów, oni idą ulicami, oni intonują. They are taking this deity out on procession. Oni tutaj mają swoje bóstwo i niosą je w procesji. And this is what you see behind. This is the deity. Are you seeing my cursor? Yes. You see a big umbrella? That is the deity behind. Tutaj widać tam, gdzie z tyłu jest takie światełko i parasolki, tam właśnie jest niesione bóstwo. And you can see all the devotees. They are all going in procession. I tutaj widzicie tych wszystkich wielbicieli, którzy są na procesji, oni idą. And they are chanting the holy name, they are chanting this Tiruvaimoli verses. I oni właśnie intonują, sorry, what verses? And you can see each one of them are so happy. I oni widzicie, oni wszyscy intonują te wersety i są bardzo szczęśliwi. And you can see they bring big drums. Oni tutaj też mają ze sobą takie duże bębny, tutaj widać.
And you can see the Lord. They are carrying the Lord. Widzicie również Pana, niosą tutaj bóstwo Pana. And you can see each one. Widzicie, They are doing service. Pure devotional service. każdy z nich jest zaangażowany w czystą służbę oddania. And you can see there will be some devotees in the back also. I również widzicie, że z tyłu procesji również jest grupa wielbicieli. And they are all chanting Vedas. I oni intonują Wedy. So the Sri Vaishnava Sampradaya has this culture of taking the Lord in procession, going outside, and this is a form of Sankirtan. Więc w Sri Vaishnavizmie jest ta kultura, że bierze się bóstwo Pana, idzie się na procesję, intonuje się, śpiewa się pieśń, intonuje się Wedy i to jest właśnie forma Sankirtanu. But we can also, now when we see, I don't know if you can see this picture. A tutaj możemy też zobaczyć, nie wiem czy widzicie to zdjęcie, widać je chyba, nie? I mean, you all have many pictures of devotees all over the world doing Sankirtan, right? Każdy z was ma wiele zdjęć wielbicieli, którzy spełniają Sankirtan na całym świecie. You have seen this video? Tutaj możecie zobaczyć na tym wideo. It's not so visible, but very small. Very small. I don't know how to make it big. Okay. Oh, now it's better. Tutaj też widzimy wielbicieli. Wygląda jak Chiny chyba. Is it China? Yeah. Okay, so tutaj widzimy wielbicieli z Chin, którzy też intonują święte imiona Pana. How amazing! They are dancing. This is the most remote place of all the world. Najbardziej można powiedzieć oddalone miejsce na świecie. I'm sorry, I didn't mean to take much time, but you can see that this is of all the remote place a Sankirtan can happen. We are seeing in China Sankirtan happening. Nie chciałem tak dużo czasu zabierać, ale chciałem tylko pokazać, że nawet w tak oddalonych miejscach jak Chiny, Sankirtan ma miejsce. Są tam wielbiciele, którzy intonują święte imiona. So if you go, I explain some of these, how this is predicted in Chaitanya Charitamrita also. Więc tutaj też wyjaśnię, jak to jest przewidziane w Chaitanya Charitamricie również. Then the next verse is saying, tutaj następny werset mówi, more details about that vision. Tu jest coś więcej na temat tej wizji. I behold the visions that are sweet to the eyes. Widzę wizje, które słodkie są oczom. And he says, oh devotees, please come and join these enthusiastic devotees. I on mówi, o wielbiciele, proszę przyłączcie się do tych entuzjastycznych wielbicieli. Standing in joy with arms raised, they are worshipping Lord Madhava. Tak stojąc w radości z wzniesionymi ramionami, wielbią oni Pana Madhavę. Who wears a tulasi garland surrounded by intoxicated bees drinking its nectar. This is describing Lord Krishna wearing tulasi garland. Który ma właśnie girlandę tulasi i otoczony takimi zatoksykowanymi pszczółkami, które piją ten nektar. Więc to jest opis Pana Kryszny. And what are they doing? They are roaming all over the earth. They chant and swing in sweet mellow. I co oni robią? Oni przemieszczają się po całej ziemi i intonują i śpiewają w takim słodkim nastroju. And what are they doing? They are glorifying his names of Lord Krishna and they are dancing with raised arms in jubilation. I co oni robią? Oni właśnie śpiewają te chwały Pana
imiona Pana Kryszny i tańczą z wzniesionymi ramionami wielkiej radości. So like this, the predictions, there are 10 or 11 predictions exactly saying what he is seeing. Więc w ten sposób jest właśnie 10-11 takich dokładnych opisów przepowiedni mówiących o tym, co ci wielbiciele robią. And he is saying he is saying ill effects of Kali Yuga have ceased. Tutaj trzeci werset już mówi o tym, że te złe efekty Kali Yugi przestały istnieć. And a new golden age of Sankirtana Yajna has begun. I rozpoczął się nowy, złoty wiek Sankirtana Yagi. The demigods also joined the movement, he is saying. I on mówi tutaj, że również półbogowie przyłączyli się do ruchu. And the whole world is flooded with the love of Godhead. I cały świat zalewa miłość do Boga. And he is saying devotees of the Lord Krishna entered and occupied every corner of the earth, and they are singing the name, fame and the glories of the Lord with great joy and enchantment. I on mówi, że wielbiciele właśnie tego Pana Kryszny, oni jakby dostali się do każdego zakątka ziemi i śpiewają imiona, chwały i jakby jego taką sławę opiewają z wielką radością i takim zadowoleniem. Basically, he's saying what we observe all over the world in terms of what Srila Prabhupada has taken his movement and given this to the world. Więc to widzimy, to jest co widzimy, to jest to, co się dzieje. Srila Prabhupada, który rozprzestrzenił ruch na całym świecie. More verses following that, which for the lack of time, I would leave it for the devotees to read, and they can understand. It is even more very directly bringing what will they do, who is going to do this, and how even the Lord has entered this pastime. Więc to jest jeszcze więcej wersetów, które dokładnie to wszystko tłumaczył, kto robi co, w jaki sposób sam Pan wchodzi w te rozrywki. You have any specific other question that I will stop sharing for time being? Okay, just a second. Teraz prawo już przestaje pokazywać swoje, więc ja muszę włączyć jeszcze raz swój ekran. Dobra, teraz widzimy. So the main predictions regarding the Sankirtan movement is that he is seeing exactly what is happening, how it is happening, who all will take part, where will this happen. Więc takim głównym przewidywaniem, czy to przepowiednią prorocą Namalwara dotyczącego ruchu Sankirtana jest właśnie to, kto to zrobi, gdzie się to będzie działo, w jaki sposób to będzie miało miejsce, jak to się będzie odbywać. Okay, so this is so far everything that I had to ask, but there was some question that was asked by a devotee before even we start our presentation. Yeah. So his question was to specify what is Sankirtan as per the teachings and tradition of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So you touched already on this somewhat, yes. But if you want, you can explain a little bit more just the difference between the Sri Vaishnava tradition and Sri Gaudiya tradition. Yeah, there are some differences in terms of the rasa. Więc są pewne różnice. Tutaj jest pytanie, które się pojawiło jeszcze zanim zaczęła się nasza prezentacja. Giridhari Prabhu się pytał o to właśnie, czym jest Sankirtan w tej tradycji nauk i tradycji Sri Chaitanya Mahaprabhu. Więc Prabhu mówi, że różnica Sankirtanu jest, jeśli chodzi o rasę, jeśli porównamy ją do tej tradycji Sri Vaishnava. Yeah, you can see when I showed the picture. Możecie zobaczyć, kiedy pokazywałem wam obrazki. The Sri Vaishnavas are in a Dasya Bhava. Że Sri Vaishnawowie są w Dasya Bhava.
Dasya Rasa. Dasya Rasa. You can see they are standing there waiting for orders. Możecie zobaczyć, że oni jakby tam stoją, czekając na polecenia. But this is Sankirtan because they are singing the glories of the Lord. Ale to jest Sankirtan, ponieważ oni również właśnie śpiewają chwały Pana. And they are chanting the holy name. I intonują święte imiona. They are also playing drums. Oni również grają na bębnach. So there are music accompanied in this also. Więc jest również muzyka, która temu akompaniuje. But if you see what we showed on the other side of, you can show that, the picture that you're showing now. Aha. You can see that the mood here is Chaitanya Mahaprabhu is engaging everyone in chanting, ecstatic, dancing, jumping, running, roaming. Ale tutaj widzimy na tych naszych właśnie obrazkach z naszego Sankirtanu czy Pana Chaitani, widzimy, że Pan Chaitanya angażuje każdego w taniec, w ekstatyczny taniec, śpiew, podskoki. And you can at least see in this picture there are 5 mridangas. Na tym obrazku zobaczymy, że jest 5 mrdang. And I don't know how many kartals. Nie wiemy, ile karatali się tam jeszcze pojawiło. We should go and see read the Chaitanya Charitamrita that mentions how Chaitanya Mahaprabhu danced in front of Jagannath Ratha Yatra cart. Więc w Chaitanya Charitamrita możemy o tym czytać, jak Pan Chaitanya tańczył przed wozem Radhayatry. If I remember correctly, there were 4 or 5 groups all around the chart. Jeśli pamiętam, to było kilka grup, 4, 5, a może 8 wokół wozu Jagannatha. Was it 8 groups? Czy było 8? I'm not sure, Prabhu. Yeah, but each group had got 4 or 5 mridangas or 8 mridangas. I mean, there is a distinct number. Huge, tumultuous sound. Więc wiemy, że jest ileś tych grup tam i w każdej grupie, każda grupa tworzy taki donośny jakby dźwięk tego Sankirtanu. Jest tam wiele mrdang, kartali zaangażowanych. And you can see how Chaitanya Mahaprabhu's dancing is described there. He is jumping, his ankle touches his head. I on tak tańczy, są to opisy, że nogami dotyka głowy nawet. It's basically the backward lift of the leg that goes as high as to touch the tip of his head. Więc to jest taki tylne podniesienie do nogi aż do momentu dotknięcia głowy. In the Vedic culture of Bharatanatyam, that is the most difficult step for anyone to do. W wedyjskiej kulturze tańca Bharatanatyam to jest taki najbardziej trudny, skomplikowany właśnie krok do wykonania. Expert dancers actually do that. I ci, którzy są takimi doskonałymi ekspertami w tańcu, są w stanie to zrobić. Who can be expert dancer than Chaitanya Mahaprabhu? A kto może być lepszym ekspertem w tańcu niż Chaitanya Mahaprabhu? So not only Chaitanya Mahaprabhu, you can see Nityananda Prabhu, Advaita Acharya. Ale nie tylko Chaitanya Mahaprabhu, również inni towarzysze, Pan Nityananda, Advaita Acharya, Gadadhar. In this picture you can see even child is dancing. Na tym obrazku również widzimy, nawet dziecko tańczy. So that is what Nammalvar is saying, and that's what we are seeing. So in the tradition of Sri Chaitanya Mahaprabhu, this is the mode of worship. Więc w tradycji Sri Chaitanya Mahaprabhu to jest właśnie ten nastrój wielbienia i o tym mówi Nammalvar, on właśnie to opisuje. But when I showed you in that picture, in the Sri Vaishnava picture, there was a group in the front that is chanting holy name, but there was a group in the back that was chanting Vedas. Więc na tym obrazku, kiedy pokazywałem wam Sri Vaishnavów, to tam ten system jest trochę inny. Z przodu są wielbiciele, którzy intonują święte imiona, a z tyłu jest ta grupa, która intonuje Vedy. Because they want to serve the Lord in different ways by glorifying from different hymns. Ponieważ oni chcą wielbić Pana, gloryfikując Go różnymi hymnami, intonując That is their mood. To jest ich nastrój. But if you see Chaitanya Mahaprabhu and his
way of doing. He did just Hare Krishna mantra in different groups, in different places, in different way of dancing and chanting, and basically that is the mood of Madhurya Bhava. Ale jeśli chodzi o czytanie Mahaprabhu, widzimy, że oni tunaj mantrę Hare Krishna w różnych nastrojach i to jest nastrój Madhurya Bhavy. That is the topmost bhava of Srimati Radharani. To jest najwyższa bhava Srimati Radharani. But the topmost bhava in Sri Vaishnava is Dasya Bhava. Ale właśnie taką najwyższą bhawą w Sri Vaishnavizmie jest Dasya Bhava. Everybody practices Dasya Bhava. Każdy praktykuje Dasya Bhavę. But in Gaudiya Vaishnava, Chaitanya Mahaprabhu, he came with the mood of Srimati Radharani. So he practiced Parakiya. He didn't practice Parakiya Bhava, but he preached and practiced this Parakiya Madhurya Bhava as the highest. Could you repeat that? No, when Chaitanya Mahaprabhu came, he came in the mood of Srimati Radharani. So that was a mood of separation. Tak, kiedy Pan Chaitanya przyszedł na stroju Srimati Radharani, to był nastrój rozłąki. But that is in the mood of Parakiya Bhava, which is unimaginable for us. I to jest w tym nastroju Parakiya Bhavy, co jest dla nas czymś niewyobrażalnym. Very advanced. Bardzo zaawansowany poziom. So both Sri Vaishnavas and Gaudiya Vaishnavas practice Sankirtana, but they have their own way of doing it. Więc zarówno Sri Vaishnavowie, jak i Gaudiya Vaishnavowie praktykują Sankirtan, ale robią to w inny sposób. And Nammalvar is saying, in this Kali Yuga, especially this golden age, I am seeing devotees of Lord Vishnu all over the place. Ale nam Alvar właśnie mówi o tym, że w Kali Judze ja widzę wielbicieli Pana Wisznu wszędzie. So, some of the understandings of the Sri Vaishnava that I have verified, they also agree that Nammalvar's vision includes all Vaishnavas, including one's own Guru. Including one's own guru. That means, including one's own Guru, every Vaishnava, every devotee who are appearing in Kali Yuga, Nammalvar is speaking about them. Także ja też rozmawiałem z różnymi Sri Vaishnavami, oni też się zgadzają z tym, że właśnie ta wizja nam Alvara, ona zawiera wszystkich wielbicieli, którzy się pojawiają w Kali Judze. All I'm saying is, some Sri Vaishnavas claim that it is only Sri Vaishnava, but some Sri Vaishnavas agree that it is referring to all the Vaishnavas, including Gaudiya Vaishnavas. Więc niektórzy Sri Vaishnawowie, oni uważają, że te przepowiednie, te proroctwa dotyczą tylko właśnie tych osób związanych z tą Sri Sampradają, czy Ramanujacharya, ale są też inni, którzy właśnie akceptują, że to dotyczy wszystkich wielbicieli różnych Sampradai na całym świecie. But those who read Chaitanya Charitamrita and Divya Prabandham, they will be able to see this. Ale ci, którzy czytają Sri Chaitanya Charitamrita i Divya Prabandha, będą w stanie to zauważyć. Yes, next question. I think there are some questions coming up on the chat also. I have some question here. Yes, I have well, one question was already answered by you, because one question was in which years Nam Alvar lived, so you have covered that. But then there's question, in which years were those verses written down? Exactly. Yeah, it is. Let me just translate the question, okay? Yeah. Just let me translate. So to jest jedno pytanie dotyczące było, kiedy żył Nam Alvar, a to już zostało pokryte w wykładzie, ale jest następne, które pyta o to, w jakich latach zostały spisane te wersety, które mówią o tych przepowiedniach. So Nam Alvar appeared 5000 years back, around. Więc Nam Alvar około 5000 lat temu się pojawił. His physical manifest presence in this world was for 32 years. I on przez 32 lata był jakby fizycznie zamanifestowany w tym świecie. At the age of 16 he spoke his first word. W wieku 16 lat wypowiedział swoje pierwsze słowa. And in the remaining years he composed 1294 verses altogether. W następnych latach skomponował 1118? 1294. O, 94.
1294 wersety w następnych latach on skomponował. The Sri Vaishnava, so this is 5000 years back. Więc to jest 5000 lat temu, kiedy one zostały skomponowane. And the Sri Vaishnavas consider these verses as equivalent of 4 Vedas. That is called Dravida Veda. I Sri Vaishnawowie, oni uznają te wersety za jakby równoznaczne, czy równorzędnie na takim samym poziomie jak 4 Vedy. I one nazywają właśnie to Dravida Vedą. What it means is in these 1294 verses, the topics covered in Vedas are covered here. I tutaj chodzi o to, że w tych 1294 wersetach wszystkie tematy Ved zostały jakby poruszone, pokryte. Not just topics, meaning the purpose and the message of the all 4 Vedas are present in this Dravida Veda. Nie chodzi tylko o tematy, ale że cały jakby cel Ved jest tutaj zapisany i przedstawiony w tej Dravida Vedzie. So the answer is this 5000 years ago. Czyli Yes. zostały one przedstawione 5000 lat temu zostały zapisane. Następne pytanie, które się tutaj pojawia, to jest, że może to jest laickie pytanie, ale czy Sri Sampradaja przyjmuje Pana Chaitanya, jakie są opisane w Chaitanya Charitamrita, czy Alvarowie przepowiedzieli Pana Chaitanya? Okay, next question is like this. Maybe it's a lay question, but do Sri Sampradaya accept Lord Chaitanya as he is described in Chaitanya Charitamrita? Is Lord Chaitanya described by the Alvars? Yeah, this is a controversial question. To jest Obviously, pytanie kontrowersyjne trochę. and controversies are going on. I had to answer many of controversial questions. Ta kontrowersja ma miejsce, ona cały czas trwa. Ja również musiałem odpowiedzieć na wiele pytań, takich kontrowersyjnych kwestii poruszyć. I anticipated this and I already added some 6 questions in the back of my book. Ja przewidziałem to i również w mojej książce jest właśnie 6 pytań, na które odpowiadam. So definitely you can look through the back of my book. There is a section that is clearing the controversy by Shastra, Sadhu, Guru, Vakyas. Więc właśnie w tej mojej książce można to zobaczyć. Tam jest cały opis w oparciu o Shastra, Sadhu, Guru, Vakya, czyli słowa Sadhu, Guru, Shastra. Wszystko jest tam wyjaśnione. So to answer the question in brief, most of them agree that he is a great devotee of Lord. Sorry, Prabhu, say again. I was just... To answer the question briefly, Aby odpowiedzieć krótko na pytanie, most of the Sri Vaishnavas, all the Sri Vaishnavas agree that Sri Chaitanya Mahaprabhu was a great devotee of Lord Krishna. więc większość, czy wszyscy Sri Vaishnawowie, oni akceptują to, że Pan Chaitanya był wielkim wielbicielem Pana Krishna. And some of them are not opposed to the fact that he is also Supreme Personality of Godhead. Niektórzy ze Sri Vaishnavów również nie sprzeciwiają się tej kwestii, że jest on najwyższą osobą Boga. You can go and see in Srirangam the family that lives the family descendants who come in the Gopala Bhatta Goswami Vamsha. They are still living there. W Srirangam jest również rodzina, która właśnie jest z linii Gopala Bhatta Goswamiego. Oni tam wciąż żyją. And their family is very much appreciative of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as Supreme Personality of Godhead. I ta rodzina w pełni jakby docenia ten fakt, że Chaitanya Mahaprabhu jest najwyższą osobą Boga. And you can go and see the temple where Chaitanya Mahaprabhu's deities of Jagannath, Baladev, Subhadra is present right opposite to their house. W Srirangam jest również świątynia, która jest właśnie naprzeciwko domu tych Vaishnavów i tam są bóstwa Pana Chaitanya Mahaprabhu, a Shri Jagannatha bóstwa. It is called Jagannatha Mat. To się nazywa to miejsce Jagannath Mat. And they all agree that Chaitanya Mahaprabhu came here and he stayed here. I wszyscy jakby zgadzają się z tą kwestią, że tutaj był Pan Chaitanya, że on tam przybył i tam się zatrzymał. And the pujari there is very appreciative. He accepts that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. Pujari, który się zajmuje tą świątynią, on również bardzo docenia i on akceptuje ten fakt, że Pan Chaitanya jest najwyższą osobą. So there may be some differences. Więc jakieś tam różnice mogą mieć miejsce.
This is called Sampradaya Beda. To się nazywa Sampradaya Beda. And I don't know if all of them have studied Chaitanya Charitamrita. Some of them have. Więc ja nie wiem, czy oni wszyscy przestudiowali Chaitanya Charitamrita. Niektórzy to zrobili. And I really don't know. I have not gone and asked anyone if they agree with everything in Sri Chaitanya Charitamrita. Więc ja nie pytałem się każdego, czy się zgadzają ze wszystkim z Chaitanya Charitamrity. But some of them who read my book have shared and appreciated the fact that Nammalwar's predictions are matching and Chaitanya Mahaprabhu and his devotees. Ale niektórzy właśnie, którzy widzieli moją książkę, czy ją czytali, to doceniają to i zgadzają się z tymi właśnie proroctwami i z tym, że zgadza się to z tym ruchem pana Chaitanya Mahaprabhu. And they have written personally to me by emails and several ways they communicated to me. Oni osobiście do mnie pisali e-mailem, czy w inny sposób komunikowali się ze mną. At the same time, many of them raised objection, and it is still there in my YouTube video. You can go and see, and I have tried to answer them in a patient way. Jednocześnie są też tacy, którzy mieli jakieś tam obiekcje co do mojej prezentacji. I ja też na swoim kanale mam wideo, w którym o tym mówię, próbuję odpowiedzieć na ich pytania czy ich kwestie. Divya, this is a transcendental controversy. So, tak czy inaczej, to jest divya, to jest transcendentalna kontrowersja. There's another question which is also the same question, whether Lord Chaitanya is accepted as a supreme person, but also do they accept or appreciate Radha Krishna? Is that also appreciated by Sri Vaishnavas? To jest też pytanie, czy właśnie oprócz tego, czy uznają Pana Chaitanya za najwyższą osobę Boga, czy również uznają Radha Krishna? Okay. You can go into Sri Rangam temple. There are around Sri Rangam main temple. There are many small temples within the complex. Jeżeli udacie się do Srirangam, to jest taka olbrzymia świątynia i wewnątrz tego całego kompleksu świątynnego Srirangam tam są też takie malutkie świątynki wokół całego tej głównej świątyni. The center of Sri Rangam temple is Lord Ranganatha temple, but the next biggest temple is Sri Mahalakshmi temple within the Więc tam jest ta główna świątynia Panna Ranganatha, obok tego jest druga główna świątynia, to jest świątynia Lakshmi. And just opposite to that Mahalakshmi temple, there is a small sannidhi, we call sannidhi, sanctum, which is for Rukmini, Radha, Krishna. I właśnie naprzeciwko tej świątyni Shri Lakshmi jest taki mały też właśnie taki ołtarzyk, mała taka świątynka Shri Rukmini and Radharani, Krishna in the middle. Krishna. Rukmini, Radharani i Krishna. Tam jest taka właśnie świątynka. Generally, if you go to Sri Vaishnava temples, you will see Rukmini and Satyabhama, and in the middle there will be Krishna. Właśnie jak się pójdzie do świątyni Sri Vaishnava, to właśnie jest Rukmini, Satyabhama i Krishna. But in this particular temple, Rukmini is there, Radha is there, and in the middle is ale w tej świątyni właśnie tutaj, jak się tam pójdzie, to jest też właśnie Radharani obecna tam. So definitely they accept Radharani, Radha Krishna. Więc z całą pewnością Radha Krishna jest uznawana, jest przyjmowana. But there are not much information described about Srimati Radha Rani in their scriptures. Ale w pismach Sri Vaishnava nie ma zbyt dużo informacji na temat Radharani. And they don't directly address her in their writings. I bezpośrednio nie odnoszą się do nich w swoich pismach. So because we know that Radharani is so confidential. Ale my też wiemy, że Radharani to jest bardzo poufny temat. But to answer the question, there is a verse that I found from Vedanta Deshika's writing of Yadava Abhyudayam. Ale jeszcze odpowiadając na to pytanie, jest werset z pism Vedanta Deshiki, który znalazłem. Yadava Abhyudayam.
And that verse is quoted in my book. Ten werset również pojawia się w tej mojej książce. There are actually two verses. Tak naprawdę są dwa wersety. And Vedanta Deshikar accepts that I Vedanta Deshika, on akceptuje to, że Devaki Tanuja Stunam Divya Dama Vrajanganam Rama Radhaschayeti Rashi Vedascha Nabidyate. The meaning of this verse is that glorifying that Krishna who came out of Devaki's womb. Więc Vedanta Deshika, on to akceptuje. On tutaj właśnie podał prawo werset, teraz tłumaczy to, że właśnie ten Krishna, który wyszedł z łona Devaki, He is also the same who came out of the pillar on jest również tym samym, który wyszedł z filaru as Narasimhadev. jako pan Narasimhadeva. He is the same who is present in Divya Dama Vaikunta I to jest ten sam, który obecnie jest w Divyadhama w Vaikuncie and also in the Vrajadama. i również we Vrajadama. He is the same who is husband of Sri Lakshmi, I to Rama, jest ten sam, który jest mężem Lakshmi, Rama and also Radha Adayash Cheti. i również Radha Adayashcheti. That means he is the husband of Radha and company. I on również jest właśnie, czy to znaczy też, że on też jest mężem Radharani i innych. And he says there is no difference between these two sets. I on mówi, nie ma różnicy między nimi. I think that is the most authoritative answer. I to jest taka najbardziej autorytatywna odpowiedź, myślę, Whether Sri Vaishnavas accept Radha Krishna or not. na temat tego, czy właśnie Sri Vaishnawowie akceptują Radha Krishna, czy nie. All these are discussed in my book and it is part of those controversy section. Więc wszystko jest to opisane właśnie w mojej książce i to dotyczy też, to jest też w tej sekcji związanej z kontrowersjami. There's one more question here. Question is, may I ask whether some parts of predictions are accomplished or haven't been yet? To jest jeszcze pytanie, czy jakieś z tych proroctw zostały spełnione albo nie zostały jeszcze spełnione. Nammalwar is saying it is going to be there for another 10,000, a golden period. He didn't say 10,000 years. Namalwar mówi o tym, że będzie to miało miejsce nie mówi o tym, ile to będzie lat, ale że będzie taki złoty okres, złota era. But we know our Srila Prabhupada said this movement will be there for another 10,000 years. Ale my wiemy, że Śrila Prabhupada powiedział, że ten ruch będzie miał miejsce, czy będzie istniał przez następne 10 000 lat. One prediction is there. I will just go through that. It's Yes. I wrote a long commentary for a purport for that, but that prediction is like this. Jest jeszcze taka właśnie jedna tutaj przepowiednia, do której napisałem długi komentarz, ale tak ona brzmi. This is the prediction, fourth verse. To jest 4. werset tych proroctw. And I'll read this translation. Ja przetłumaczę tutaj, przeczytam tłumaczenie. The Lord reclining on causal ocean, Karana Dakashai Vishnu, has incarnated. Pan, który spoczywa na oceanie przyczyn Karandakasha i Vishnu, Has incarnated as his own devotees. inkarnował jako swoi wielbiciela. We have to understand that there is also another meaning which I describe in the purport. That this first line can also mean that the devotees of the Lord reclining on causal ocean has come all over. Tu też można mieć takie drugie tłumaczenie tego znaczenia, że wielbiciele, którzy spoczywają na tym oceanie, przyszli. So given that particular understanding, the next line, traveling all over the world, the Lord performs wonderful pastimes. Więc właśnie następna linijka mówi o tym, że podróżując po całym świecie, Pan spełnia niezwykłe rozrywki. We can also say traveling all over the world, the Lord's devotees perform wonderful pastimes. Ale tu też można by powiedzieć właśnie, że wielbiciele Pana spełniają te rozrywki, podróżując po całym świecie. By singing many hymns glorifying Lord Krishna,
śpiewając różne hymny gloryfikujące Pana Krysznę. When they are doing, while lying, while sitting, while standing, while walking and while jumping. I oni robią to siedząc, tańcząc, chodząc, skacząc. And in this way, here, the Namalvar is saying that they will chase away all widespread heuristic religions based on karma kanda, jnana kanda, dry logic, dangerous philosophies such as Bauddha and Mayavada. I tutaj jeszcze jest powiedziane, że oni jakby rozproszą, czy przepłoszą, czy przegonią wszystkie takie błędne religijne nurty, takie jak karma kanda, Mayavada i jeszcze jakieś tam były wymienione. So, to answer the question, are there any predictions which have not come through? Więc jeśli odpowiadamy na to pytanie, czy są jakieś tutaj właśnie proroctwa, które jeszcze się nie spełniły, Yes, it is the duty of the devotees to fulfill this prophecy by completely removing the karma kanda, jnana kanda, or Mayavada, or Bauddha speculation. więc tutaj właśnie odpowiadając na to pytanie można zrozumieć, że to jest obowiązek wielbicieli, aby oni wzięli w tym udział, aby oni rozgonili te właśnie kwestie religijne, takie karma kanda, jnana kanda, Mayavada, Bauddha means? Buddha, Buddhist. Voidism, yes? Voidism, Okay. yeah. I filozofię pustki. So, in any movement, especially with respect to our ISKCON movement, we are seeing some of these things are entering into our society. Więc jeśli chodzi o ISKCON, widzimy, że niektóre z tych rzeczy pojawiają się również w naszym towarzystwie. Te There are takie so many trendy. Yeah, there are so many controversies associated with dangerous philosophies coming inside. Więc pojawiają się różne kontrowersje związane z takimi niebezpiecznymi filozofiami, które wchodzą do ruchu. So Namalvar has said that the devotees will chase all these away Więc Namalvar przewiduje, że to wszystko zostanie przegonione przez wielbicieli. by establishing Siddhanta, Poprzez ustanowienie siddhanty, which is by chanting the Lord's name, glories and Krishna Katha while sitting, lying, standing, walking, jumping. I to będzie się odbywać poprzez ustanowienie tej siddhanty, poprzez opiewanie chwał Pana, czy siedząc, czy tańcząc, czy leżąc, czy chodząc, czy skacząc. But all these things as per Shastra Sadhu Guru Vakya Chitete Kariya Aikya, by aligning our activities with the Shastra Vakya, Sadhu Vakya and Guru Vakya. Ale wszystko to będzie właśnie w oparciu o przekazanie wiedzy, w oparciu o Shastra, Sadhu, Guru, Vakya, czyli słowa przekazane nam przez Sadhu, Shastra i Guru. And the Shastra must be the center of all. I Shastra ma być centrum tego wszystkiego. So whenever we see and we are fighting all these controversies which are not based on Shastra, we are fulfilling the prophecy of Namalvar, right? Więc kiedykolwiek spotykamy się z jakimiś takimi kontrowersyjnymi tematami i zwalczamy je, to tak naprawdę wypełniamy te proroctwo Namalvara. So Namalvar is saying that all these controversies will be gone, but we are seeing some controversies already entering now. Więc Namalvar, on przewiduje, że te wszystkie kontrowersyjne kwestie zostaną rozgonione i ich po prostu nie będzie. A my w tej chwili doświadczamy tego, że one się pojawiają, że one mają miejsce. But Namalvar's words will be true. Ale słowa Namalvara spełnią się. So it is either you and I take part in this prediction, or somebody will come in the future and chase away all these things. Więc albo ty i ja weźmiemy udział w wypełnieniu tego proroctwa Namalvara, albo będzie musiał to zrobić ktoś, kto pojawi się tu w przyszłości i będzie musiał to zwalczyć. I don't remember the verse from Bhagavad Gita, but Krishna says the same thing in Bhagavad Gita to Arjuna.
Nie pamiętam teraz wersetu z Bhagavad Gita, ale Krishna mówi o tym do Arjuny. In the 11th chapter he says, Nimitta matram bhava savyasachi. Mówi on w 11 rozdziale. What does that mean? You become an instrument. Ty I stań have się already, Krishna is saying, I have already killed all of them. This is Krishna- going to happen. Krishna Whether mówi- you, yeah, please. Krishna mówi, to się stanie, ty stań się tylko moim instrumentem. Ja ich wszystkich zabiłem, to już ma miejsce. You just become an instrument, Arjuna. Ty tylko, Arjuno, stań się instrumentem. So, same way, Nammalvar is a pure devotee of Krishna. Whatever he says is the truth. So, he has already seen what is going to happen. Więc cokolwiek mówi nam Alvar, on jest czystym wielbicielem Pana, więc to, co on mówi, to jest prawda i to się zdarzy. Jego wizja się spełni. So, he is saying that all these dangerous philosophies will be gone. Więc on mówi o tym, że te niebezpieczne filozofie, one przepadną. So, like Arjuna, we should learn from Arjuna to become nimitta matra. Więc my musimy się nauczyć od Arjuny, aby stać się nimitta matra, Nimitta matra means we become instrument. co znaczy, żebyśmy stali się instrumentem, So, we become the instrument of Nammalvar's words. więc stajemy się instrumentem słów Nammalvara. So, we study Prabhupada books. We study in alignment with the Shastra. We keep Shastra in center. And we chase away all these dangerous controversies. Więc studujemy książki Prabhupada w linii siastr, trzymamy siostrę jako właśnie centrum wszystkiego i w ten sposób możemy wziąć w tym udział. So in a way, this is how we apply Nammalvar's prophecy in our life. Więc to jest to, w jaki sposób my możemy zastosować filozofię, to czy te przepowiednie Nama Alvara w naszym własnym życiu. It starts when we start to dance ecstatically in the kirtan without hesitation. Więc zaczyna się to wtedy, kiedy zaczynamy tańczyć bez żadnych wątpliwości w kirtanie ekstatycznie. But at the same time, we have to see our stane sthita, shruti gatam. Not that as per Pancharatrika rules and regulations, we have to see our position also. Ale też musimy zgodnie z zasadami Pancharatrika widzieć, jaka jest nasza pozycja. So it's not sentimental, but it is also aligned with Shastra. To nie jest sentymentalne, to jest w linii siastr. I hope I answered that question. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. So far I don't see any other questions. And anyway, our time seems to be up. Yes. So thank you very much, Prabhuji. That was very ecstatic presentation for all of us. Very inspiring and very joyful at the same time. And it's nice to hear that we can become part of the rest of the predictions that are coming true in fighting the ocean of wrong crocodile-like philosophies. So Yes. thank you for that reminder and that direction. We all should be happy to take part in it. So thank you very much, Hare Krishna, all glories to your service, wonderful service of writing and giving us that knowledge. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for taking the time. And I am a very insignificant person, but you have given me a prominence. But I pray to the lotus feet of all the Vaishnava devotees that I should remain focused in service of my Guru Maharaj and Srila Prabhupada. And with your blessings, that is possible. And this is a great opportunity to glorify Nammalvar. And we pray at the lotus feet of Nammalvar through our Guru Parampara for all our spiritual advancement. Dochodzimy do już końca naszego spotkania, także ja Prawu podziękowałem, że był tak łaskawy, aby nas obdarzyć tą wiedzą, pisząc książkę, ale również dzisiaj tutaj się pojawiając, aby nam trochę o tym wszystkim opowiedzieć. Prawu również dziękuję, że mógł być zaangażowany, mówiąc, że nie jest nikim szczególnym, jest po prostu sługą i próbuje służyć Guru i też Nammalvarowi i prosi nas wszystkich o błogosławieństwa, aby móc kontynuować
swoją służbę. Także tak czy inaczej, wszystko jest dziełem łaski Śrila Prabhupada, Vaishnavów, Kryszny, za którą wszyscy jesteśmy wdzięczni. Hare Krishna, Śrila Prabhupada Ki Jai, Jai. Shri Namadvar Ki Jai. Jai. The book is available on Flipkart, and if you want a copy also, you can contact me, and you can share my WhatsApp number. They can send me message. Is Flipkart doing international shipping also, or? I don't know if there is an international shipping needed. You can send me, I can send it. I will sign it. Jeszcze mała notka tutaj, że jeżeli ktoś chciałby książkę zakupić, to można ją zakupić. Jest ona dostępna online, ale ja nie wiem, czy to jest międzynarodowe, możliwość międzynarodowego, ale prawo mówi, że jeżeli ktoś by chciał, to możecie napisać i on wyśle książkę, może też ją podpisać, jakby ktoś chciał mieć podpis autora. Także w razie, gdybyście chcieli też nabyć książkę, to możecie dać znać, możecie się do mnie zwrócić, a ja przekażę prawu wszystkie dane i książka do Was doleci. A na pewno warto, bo jest estetyczna. Może ktoś też chciałby ją przetłumaczyć na polski, to też się zwracajcie do nas z tym. If you order from Flipkart, you can get it. But if you order directly from me, I will sign it, every single copy that I send. Nie. Prawo mówi, że możecie kupić gdzieś tam online, ale jak od niego zamówicie, to każdą kopię też podpiszę dla Was. Hare Krishna. Hare Krishna. Śrila Prabhupada ki jai. Jai. Śri Namadvar ki jai. Hare Krishna. Hare Thank you, Krishna. Prabhu. Dziękuję. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Jai. And you can reach me anytime, any other questions. Yes. Through Gopalacharya. Thank you, Prabhu. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to oczywiście możecie pisać i prawo będzie chętny móc na nie odpowiedzieć. Jeżeli będzie więcej pytań, zrobimy następne spotkanie, w którym będziemy mogli na te pytania odpowiadać. Także śmiało, w razie czego, baktowie drodzy, pytajcie, o co chcecie. And I'm also available on Facebook. Prawo również jest obecny na Facebooku, także można też się bezpośrednio do niego zwracać. Thank you very much. Hare Krishna. Jai, Hare Krishna. Thank you. Krishna. I'll leave now, Prabhu. Yes. Permission. Me too. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada.